Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Zapraszamy na drugą część materiału o opublikowanych niedawno wynikach generalnego pomiaru ruchu przeprowadzonego w 2025 roku. W części pierwszej omówiliśmy 25 najbardziej obciążonych dróg w Polsce, a w tej części przyjrzymy się, jak natężenie ruchu na naszej sieci autostrad i dróg ekspresowych zmieniło się w ciągu ostatnich 5 lat. Natomiast w części trzeciej, która pojawi się niedługo, przedstawimy dla odmiany najmniej obciążone odcinki autostrad i dróg ekspresowych. Natężenie ruchu w Polsce rośnie bardzo szybko, począwszy od lat 90. W 1980 roku tylko co 15 Polak posiadał samochód, a w 1989 była to tylko co 8 osoba. Według generalnego pomiaru ruchu przeprowadzonego w 1990 roku średni ruch na drogach krajowych, w tym na nielicznych wtedy autostradach i drogach ekspresowych, wynosił jedynie niecałe 3800 pojazdów dziennie. Następnie w ciągu każdej kolejnej dekady ruch wzrastał równomiernie o 3 do 3,5 tysiąca pojazdów. Do roku 2000 średnia wzrosła do 7000. W roku 2010 było to już 10 tysięcy pojazdów, a podczas ostatniego pomiaru w latach 2020-2021 nieco ponad 13,5 tysiąca pojazdów. W najnowszym badaniu zanotowaliśmy zaś wzrost o około 1300 pojazdów, przy czym tym razem pomiędzy badaniami minęło tylko 4,5 roku, a nie jak zazwyczaj 5 lat. Tempo wzrostu jest więc nadal bardzo wysokie, ale widzimy, że zaczyna ono już trochę zwalniać. Obecnie średni ruch na sieci dróg krajowych wynosi 14 880 pojazdów na dobę. Pamiętać trzeba, że w poprzednim badaniu część pomiarów została przesunięta z 2020 na 2021 rok po wybuchu pandemii, a część pomiarów była wykonywana w trakcie obowiązywania obostrzeń. Przy obliczaniu wyników zastosowano wtedy specjalne współczynniki, których celem było doszacowanie uzyskanych średnich w oparciu o dane ze stacji ciągłego pomiaru ruchu. Czyli jeżeli w wynikach badania podane było gdzieś natężenie np. 30 tysięcy, nie oznacza to, że naprawdę zmierzono tam 30 tysięcy pojazdów. Faktycznie zmierzona średnia była niższa, lecz potem została ona odpowiednio skorygowana podczas agregacji wyników. W 2025 roku mamy już na szczęście wiarygodne wartości pomiarów, natomiast wspomniana kwestia jest kluczowa dla poprawnej interpretacji zmian, które będziemy dzisiaj omawiać. W skali całej sieci natężenie ruchu pomiędzy tymi dwoma pomiarami zwiększyło się średnio o 10%. Nie można zatem interpretować tego tak, że drogami krajowymi porusza się dziś o 10% więcej pojazdów niż poruszało się w czasie pandemii. Tylko oznacza to, że względem tych już niejako sztucznie zawyżonych natężeń, wyliczonych w celu zniwelowania wpływu pandemii na wyniki poprzedniego badania, ruch teraz wzrósł jeszcze o dodatkowe 10%. Przyjrzyjmy się zatem, jakie zmiany zaszły na najważniejszych autostradach i drogach ekspresowych. Ogromne, ponad 100% wzrosty dotyczą autostrady A1, jednak ten przypadek jest zupełnie niemiarodajny z uwagi na to, że w trakcie poprzedniego pomiaru miały miejsce olbrzymie utrudnienia podczas przebudowy odcinka z Piotrkowa Trybunalskiego do Częstochowy i każdy, kto tylko mógł, omijał tę trasę. Obecnie po zakończeniu przebudowy po tym odcinku jeździ pomiędzy 45 a 50 tysięcy pojazdów na dobę. Pokazuje to, że decyzja o budowie 3 pasów była tutaj słuszna. Natomiast warto zwrócić uwagę, że odcinki A1 o 2 pasach od węzła Łódź Północ do węzła Tuszyn oraz pomiędzy Częstochową a Pyrzowicami też posiadają już nie mniejszy, a miejscami nawet większy ruch. Z kolei jak na główną arterię komunikacyjną kraju na osi północ-południe, to jestem zaskoczony, a nawet wręcz rozczarowany niskim ruchem na A1 na północ od Łodzi. Na odcinku z Torunia do Łodzi natężenie wynosi między 30 a 37 tysięcy pojazdów na dobę. To pokazuje, że planowane poszerzenie A1 od Włocławka do Torunia do 3 pasów na razie nie ma uzasadnienia, nawet uwzględniając przyszły ruch z S10. Istnieją inne, potrzebniejsze odcinki w kraju. Na północ od Torunia natężenie jeszcze spada do 20 kilku tysięcy i widzimy tu też najmniejszy wzrost względem poprzedniego pomiaru, między 0 a około 10%, co wynika zapewne z tego, że część ruchu korzystającego wcześniej z A1 została przejęta przez drogi S5 i S7 oraz z utrudnień podczas przebudowy węzła Gdańsk Południe.
Na autostradzie A2 wzrosty wynoszą od kilku do ponad 20%. Na odcinku Łódź-Warszawa, gdzie ruch wzrósł o 15-25%, już w tym roku rozpocznie się poszerzenie. Droga ekspresowa S3 to kilkunastoprocentowe wzrosty od Szczecina do Zielonej Góry oraz od 20 do 60% wzrostu między Zieloną Górą a Bolkowem, spowodowane przede wszystkim zakończeniem przebudowy brakującego odcinka z Polkowic do Lubina i przedłużeniem S3 na południe od Bolkowa. Przy zachodniej granicy bardzo dobrze widać efekt tego, że przedwojenna południowa jezdnia DK18 w końcu została przebudowana. Ruch na A18 wzrósł o ponad 50%, zaś na A4 od Zgorzelca do Krzyżowej natężenie nie tylko nie wzrosło, ale nawet nieznacznie spadło, co na mapie widzicie zaznaczone kolorem niebieskim. Pokazuje to, jak wielu kierowców przez lata wybierało dłuższą trasę z Niemiec do Polski, byle tylko nie doświadczać niezapomnianego przeżycia, jakim była jazda po ponad 80-letniej nawierzchni południowej jezdni DK18. Dalej autostrada A4 notuje duże wzrosty na całej swojej długości. Kilkanaście procent pomiędzy Krzyżową a Wrocławiem, około 20% od Wrocławia przez Katowice do Krakowa oraz od 20 do ponad 30% na wschód od Krakowa. Docelowo A4 ma zostać poszerzona o trzeci pas od Krzyżowej do Tarnowa, a póki co prace przygotowawcze trwają na odcinkach od węzła Krzyżowa do węzła Wrocław Wschód oraz od węzła Katowice-Murckowska do węzła Kraków-Łagiwniki. Wyniki pomiaru wskazują, że spośród pozostałych odcinków najbardziej krytyczne jest szybkie rozpoczęcie przygotowań dla odcinka między Krakowem a Brzeskiem, w drugiej kolejności między Wrocławiem a Gliwicami, zaś z odcinkiem Brzesko-Tarnów możemy jeszcze trochę poczekać. Na drodze ekspresowej S5 największy wzrost uzyskał odcinek z Gniezna do Nowych Mars, od 60 do około 100%, dzięki ukończeniu brakujących fragmentów tej trasy. Jednocześnie dzięki temu bardzo spadła liczba pojazdów na trasie alternatywnej z Gniezna przez Inowrocław do Torunia. Na S5 w okolicach Poznania oraz z Poznania do Wrocławia widzimy stabilny wzrost na poziomie 10 do 20%. Droga ekspresowa S6 również zanotowała duże wzrosty, od 20 do 40%, dzięki sukcesywnemu udostępnianiu do ruchu jej kolejnych odcinków, zwłaszcza trasy kaszubskiej oraz obwodnicy Koszalina. S7 na północnym odcinku to wzrosty o 20, 30 i więcej procent, dzięki temu, że po ukończeniu odcinka z Nidzicy do Płońska cała trasa z Gdańska do Warszawy jest już dwujezdniowa, choć nie w pełni ekspresowa. Zmalało za to natężenie na DK10 w kierunku Torunia, a dzięki otwarciom S7 i S61 znacznie spadł także ruch na drogach 53, 57, 59 i 63 w kierunku Mazur. Na południe od Warszawy wskaźniki natężenia sugerują, że można zacząć myśleć o wydłużeniu trzeciego pasa do okolic Grójca, ruch na poziomie 40 do 50 tysięcy pojazdów na dobę, a w przyszłości może być ono potrzebne też do Radomia. Pomiędzy Radomiem a Kielcami mamy niższy wzrost rzędu 10%, a między Kielcami i Krakowem wynosi on już od 20 do 35% dzięki ukończeniu brakujących odcinków S7 do węzła Mistrzewice. Z Krakowa do Myślenicy natężenie ruchu nie zmieniło się znacząco, co zapewne wiąże się z trwającą przebudową. Duży wzrost zanotował natomiast odcinek z Myślenic do Rabki od 15 do 60%, co wynika z długo wyczekiwanego otwarcia tunelu pod Luboniem Małym, dzięki któremu kierowcy przestali omijać ten odcinek drogami lokalnymi. Spośród głównych autostrad i dróg ekspresowych na drodze S8 ruch urósł najmniej, od 2 do 15%, nie licząc odcinka z Piotrkowa Trybunalskiego do Warszawy, gdzie poprzedni pomiar był niemiarodajny z powodu utrudnień między Piotrkowem a Częstochową. Z kolei pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Białymstokiem natężenie spadło od 15 do aż 35%. Złożyły się na to dwie kluczowe przyczyny. Najważniejsza to ukończenie drogi ekspresowej S61, która przejęła z S8 ruch do i z Litwy, Łotwy i Estonii. Druga sprawa to zamknięcie przejść granicznych z Białorusią w Kuźnicy i Bobrownikach. Otwarcie S61 miało także ogromny wpływ na spadek ruchu na DK8 z Białegostoku przez Augustów do Raczek. Tutaj natężenie zmalało spektakularnie od 35 do aż 58%.
Ogromnym wzrostem popularności może pochwalić się droga ekspresowa S17, na której ruch zwiększył się o między 50 a aż 100%. Jednym z kluczowych czynników wpływających na zmianę potoków ruchu w tej części kraju było ukończenie w 2022 roku drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lublinem a Rzeszowem. Na nowym odcinku S19, porównując do poprzednich wyników na DK19, ruch wzrósł miejscami nawet o ponad 100%. Przed otwarciem tego odcinka mało kto jeździł na linii Warszawa-Rzeszów przez Lublin. Teraz robi tak zdecydowana większość kierowców. Droga ekspresowa S61 to ogromne wzrosty w okolicach 100%, wynikające ze wspomnianego już przejęcia ruchu w kierunku państw bałtyckich z S8 i DK8. Absolutny rekord pobił fragment z Łomży do Stawisk. 5 lat temu nieco ponad 5000 pojazdów jeździło po DK61, a dziś po S61 jeździ na tym odcinku 16,5 tysiąca użytkowników, czyli ponad 3-krotnie więcej. Nawet mając pełną świadomość, że trwająca budowa S61 z pewnością przyczyniła się do niskiego wyniku w poprzednim badaniu, wzrost natężenia o 224% po ukończeniu ekspresówki to mimo wszystko spektakularna różnica. Oprócz nowych ciągów drogowych, duże wzrosty natężenia występują w okolicach wszystkich największych miast. Omawiamy je oddzielnie, ponieważ charakter zmian jest tutaj inny i główną przyczyną jest szybko postępująca suburbanizacja. Konieczne jest w tych przypadkach przede wszystkim zainwestowanie w transport zbiorowy, rozwój szybkiej kolei aglomeracyjnej, parkingów park and ride przy stacjach kolei itd. Jeżeli dalej będziemy szli w tym kierunku, że przedmieścia będą rozrastały się w niekontrolowany sposób, a jedyną sensowną możliwością dojazdu do miasta będzie samochód, to taki model jest na dłuższą metę nie do utrzymania, ponieważ ruch na drogach dojazdowych będzie tylko rósł, a miasta nie będą w stanie takiego ruchu przyjąć. Jak ładnie ujął to jeden z Was w komentarzu pod poprzednim filmem, coraz większe natężenie ruchu w aglomeracjach to wynik coraz bardziej rosnącej suburbanizacji, niestety w naszym polskim wydaniu, czyli w postaci chaosu przestrzennego. Wokół Warszawy ruch wzrósł na zdecydowanej większości dróg dochodzących do stolicy, które omawialiśmy już dokładniej w poprzednim filmie. Spadki możemy natomiast zaobserwować na DK50, co nie jest zaskoczeniem, gdyż kierowcy zaczęli jeździć przez tunel na S2. Na S8 w Warszawie ruch pozostaje rekordowy, lecz zapewne również w związku z ukończeniem S2 zanotował on spadek, choć raczej symboliczny. 5 lat temu najwyższym średnim natężeniem w kraju było niecałe 198 tysięcy pojazdów na dobę. Tym razem najwyższy wynik to niecałe 196 tysięcy pojazdów, również zanotowany w tym samym miejscu, w którym w jednym przekroju połączono dwie główne trasy, numer 7 i 8. W efekcie, zamiast płynnego przejazdu drogą ekspresową, kierowcy liczą godziny spędzone w korkach. Na marginesie Warszawa według dorocznego raportu INRIX jest 35. najbardziej zatłoczonym miastem na świecie, a kierowcy stoją tam w korkach średnio przez 64 godziny w roku. Zapewne małym pocieszeniem dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej jest to, że we Wrocławiu i Poznaniu jest niewiele lepiej. Mieszkańcy tych miast marnują w korkach jedynie 49 godzin w roku. Wokół Krakowa największe wzrosty notuje autostrada A4, gdzie ruch na dojazdach z obu kierunków wzrósł o około 20%. Tyczy się to również płatnej autostrady A4 od strony Katowic, gdzie ruch dodatkowo znacznie wzrośnie w przyszłym roku po zakończeniu koncesji. Wokół Wrocławia prawie wszędzie zanotowano wzrosty. Na A4 i A8, S5 i S8 oraz na drogach krajowych. Wokół Łodzi na każdej z dróg dojazdowych ruch wzrósł, najbardziej na autostradach A1 i A2. Wokół Poznania na prawie każdej z dróg ruch wzrósł. Na autostradzie A2 od 3 do 12%, na S5 około 10 do 20%. Na drodze S11 zanotowano kilkunastoprocentowe wzrosty. Co ciekawe, na DK92 z Kostrzyna do Wrześni, która jest alternatywą dla autostrady A2, ruch zmalał o 3%, chociaż cały czas jest większy niż na A2. Wokół Trójmiasta pomiary są niemiarodajne i w tym roku zostały powtórzone po otwarciu drogi S7. Wokół Szczecina na każdej z dróg odnotowano wzrosty, największe na wspólnym odcinku S3 i S6. Najwyższe natężenia ruchu na obwodnicach miast zarejestrowano na tych fragmentach, gdzie na obwodnicy ruch z różnych relacji tranzytowych skumulowano w całości po jednej stronie miasta. W przypadku Wrocławia S5 i A8,
Poznania A2, S5 i S11, zaś Szczecina S3 i A6. Takiego błędu planistycznego nie popełniono w Łodzi. Dużymi krokami zbliża się też domknięcie obwodnicy wokół Krakowa, a budowa zachodniej obwodnicy Szczecina rusza już niedługo. Czas pokaże, czy w ogóle, a jeśli tak, to kiedy, takich inwestycji doczekają się Warszawa, Wrocław czy Poznań. Dla tych dwóch ostatnich miast domknięcia obwodnicy drogami klasy A i S póki co w ogóle nie ma w planach. Warto odnotować, iż na płatnych odcinkach koncesyjnych autostrad A2 i A4, mimo cyklicznych podnoszonych podwyżek opłat wprowadzonych przez koncesjonariuszy, ruch na autostradach rośnie. Świadczyć to może o tym, iż dla kierowców ważny jest czas przejazdu i komfort jazdy, nawet kosztem ponoszenia opłat. W rejonie górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii wzrosty to około 20-30%, przy czym rozkład potoków ruchu został zaburzony przez trwające przebudowy oraz awaryjne zamknięcie grożącej zawaleniem estakady na DK79 w Chorzowie. Podsumowując, w ciągu ostatnich 5 lat duże wzrosty natężenia ruchu wystąpiły praktycznie na wszystkich autostradach i drogach ekspresowych w kraju. Największe z nich mogliśmy zaobserwować tam, gdzie ruch przeniósł się z dróg niższych klas na nowo ukończone drogi ekspresowe, a w drugiej kolejności w okolicach dużych miast. Z kolei na zwykłych drogach krajowych możemy obserwować niższe tempo wzrostu, a czasem nawet spadki ruchu. Z jednej strony może się tu już pojawiać efekt wyludniania się niektórych rejonów naszego kraju. Z drugiej strony praktycznie dla każdej drogi, na której odnotowano spadki, bardzo łatwo można także wskazać możliwe wyjaśnienie, które drogi ekspresowe ukończone w ciągu ostatnich 5 lat mogły naturalnie zdjąć na siebie ten ruch. Niestety pomiary nie dają informacji, dokąd pojazdy się przemieszczają. Widzimy więc na przykład, że natężenie ruchu spadło na przeważającej większości odcinków zwykłych dróg krajowych w całym tym obszarze. W jakim stopniu stanowi to odzwierciedlenie demografii tych terenów, a w jakim stopniu jest to kombinacja efektów ukończenia autostrady A1, tunelu na S2, drogi S7 oraz drogi S19, które stworzyły nowe połączenia, szybsze i bezpieczniejsze od starych krajówek? Zapewne jedno i drugie, ale same wyniki GPR niestety nie pozwalają tego miarodajnie porównać. Jeżeli natomiast mieszkacie w okolicach jakichś dróg, na których ruch spadł, to dajcie znać w komentarzu, czy w waszym odczuciu była to raczej szybka poprawa po otwarciu jakiejś alternatywnej trasy, czy też bardziej jednostajny spadek przez 5 lat. Jasnym jest jednak, że wraz z postępującymi zmianami demograficznymi ruch nie będzie rosnąć w nieskończoność. Jak szybko wzrosty się zatrzymają? Jest to bardzo trudne do prognozowania, ponieważ zależy nie tylko od demografii, ale też od szeregu innych czynników, między innymi tego, jak szybko uda się wybudować kolej dużych prędkości, która może znacząco zmniejszyć ruch między głównymi miastami, czy też tego, jak potoczy się dalej historia pojazdów autonomicznych, których rozwój mógłby z jednej strony w przyszłości mocno zwiększyć natężenie ruchu, jeśli kiedyś do pojechania w podróż nie będzie już potrzebna osoba mająca prawo jazdy, ale z drugiej strony mógłby doprowadzić do bardziej wydajnego wykorzystania istniejącej infrastruktury. Niewiadomych jest więc dużo, niemniej według niektórych prognoz natężenie może ustabilizować się już nawet w okolicy 2040 roku. Przy omawianiu wyników pomiaru ruchu trzeba nadmienić, że nie jest to jedyny parametr decydujący o zasadności budowy lub rozbudowy drogi. Do analiz wykorzystywane są jeszcze 3 inne parametry. Pierwszym z nich jest natężenie pojazdów umownych, w których pojazdy ciężkie liczone są jako więcej niż jeden pojazd osobowy. To właśnie do pojazdów umownych odnoszą się wytyczne dla doboru przekrojów dróg zależnie od natężenia. Na autostradach i drogach ekspresowych natężenia pojazdów umownych bywają nawet o 1/3 wyższe niż rzeczywiste natężenia, jakie omówiliśmy w filmie. Natężenia trzeba oszacować w programie na 10, 20 i 30 lat w przód. Od 2021 roku wprowadzony został w tym celu zintegrowany model ruchu, który łączy w sobie dane dla wszystkich środków transportu, uwzględniając w szczególności planowany rozwój ruchu kolejowego. Drugim parametrem jest poziom swobody ruchu, który skupia się na płynności ruchu i odczuciach kierowcy, klasyfikując je w 6 poziomach. Od najlepszego A do najgorszego F. Na drogach jednojezdniowych kluczowym aspektem jest przede wszystkim to, jaki procent czasu jazdy kierowcy spędzają za wolniejszym pojazdem z powodu braku możliwości wyprzedzania, a na drogach dwujezdniowych przekroczenie granicy parametrów takich jak gęstość ruchu, średnia prędkość czy stopień wykorzystywania przepustowości. Jest to więc dokładniejszy parametr, który uwzględnia takie aspekty jak szerokość pasów ruchu i poboczy, liczbę pasów
otoczenie drogi czy gęstość wjazdów na nią oraz liczbę pojazdów ciężkich. W wytycznych za optymalny przyjęto poziom swobody C dla dróg zamiejskich i D dla odcinków miejskich, z tymczasowym dopuszczeniem poziomu o 1 niższy. Ostatni aspekt to analiza przepustowości w oparciu o pojęcie tzw. godziny 50. Wedle tej zasady, dobierając przepustowość drogi, należy pomijać 49 najbardziej obciążonych godzin w ciągu roku. Modyfikacją tej metody stosowaną na drogach o charakterze turystycznym jest zasada godziny 100 lub 150. Czyli jeżeli wracaliście po jakiejś drodze z weekendu majowego, to pojawienie się wtedy zatorów można traktować w pewnym sensie jako naturalny stan rzeczy, ponieważ przekroju drogi nigdy nie projektuje się pod sytuacje skrajne. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do dyskusji. Scenariusz do filmu tradycyjnie pomogli mi napisać Krzysztof Kleiner oraz Patryk Struszczak, za co im serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, Radek.